Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Transport morski na świecie coraz droższy. Huti uderzają w Rosję rykoszetem. Topnieje nadwyżka handlowa z Chinami. Rosyjscy urzędnicy przygotowują się do kontynuacji wojny na Ukrainie do 2030 roku. Banki zmniejszają kredyty ninja z uwagi na zwiększone ryzyko upadłości. Garry Kasparow na liście terrorystów i ekstremistów. Indie odmawiają zawarcia nowych kontraktów z Rosnieftem ze względu na sankcje wtórne. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, z tej Dzień strony dobry. Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy skromne grono 32 000 subskrybentów. Udało się przebić, dziękujemy serdecznie i nie przedłużając przekazuję głos Pawłowi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na moskiewskiej giełdzie, no to nic specjalnego. Jeżeli chodzi o gaz, ropę, w miarę stabilnie. Jeżeli chodzi o dewizy, minimalne wzrosty, ale to myślę, że można pominąć. I wydaje się, że taka sytuacja do tak 18 marca powinna się utrzymywać. No ale zobaczymy, bo tutaj czasami życie zaskakuje. Być może coś Ukraińcy przygotują na wybory, są takie zapowiedzi, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Rosjanie się do tego podobno przygotowali doskonale. A my przechodzimy sobie do krótkich informacji i zaczynamy od wypowiedzi Władimira Putina z cyklu Historia Alternatywna. Rosja odegrała dużą rolę w niepodległości i suwerenności Belgii na początku XIX wieku. Tak powiedział prezydent Władimir Putin. Z tego co pamiętam, to Rosja była przeciwna wtedy, ale ja się nie znam na historii, a pan Władimir się zna. No mają w małym palcu lewej nogi. Ciekawe co na to Belgowie. No ale dobra. Czeski rząd oświadczył, że w najbliższym czasie nie będzie wspólnych spotkań ze słowackimi kolegami z powodu różnic między oboma krajami w kwestii pomocy na Ukrainie. Więc ciekawa też sytuacja. Tak, a mamy tutaj zapowiedź ze strony USA. Biały Dom bada możliwe sposoby na zebranie przynajmniej $200 milionów z funduszu Pentagonu na natychmiastowe przekazanie Ukrainie w postaci uzbrojenia. No, tu już takie mocne skrobanie dna, jak szukają 200 milionów, nie? No ale jest jak jest. Jeden z największych europejskich producentów broni, czeska firma Czechoslovak Grubes AS, negocjuje z państwowym koncernem zbrojeniowym Ukroboronprom utworzenie spółki joint venture i poszukuje odpowiednich miejsc do produkcji pocisków artyleryjskich i czołgowych, a także ciężkiego sprzętu. Tak powiedział właściciel i dyrektor wykonawczy firmy. Inwestycje szacowane są na setki milionów euro. Ciekawe, kto da fundusze na to. Wiesz co, on powiedział, że on pokryje, to jest dosyć bogaty człowiek, miliarder, to będzie inwestycja prywatna, natomiast być może znajdzie też finansowanie z Unii Europejskiej. No tu podejrzewam, że ten pan no nie chce na tym stracić, a raczej dużo zarobić. A teraz popyt będzie przez najbliższe lata, nie? Tu może być tak, że wiesz, będzie miał kontrakt na dekadę, tak? I nie tylko dla Ukrainy, ale być może dla krajów, wiesz, takich właśnie jak Czechy, no może też Polska. Słowacja, Polska, tak, i inne. Robi się ciekawie, bo tutaj zaczyna ten przemysł zbrojeniowy dosyć mocno się budzić i liczy na duże kontrakty, tak? Liczy na duże kontrakty. Mamy zapowiedź za to Niemiec. Niemcy do tej pory szukały w Indiach zakupu amunicji potajemnie, natomiast mamy wypowiedź rzecznika niemieckiego rządu Stefana Heberstreita, który powiedział, że Niemcy przyłączają się do czeskiej inicjatywy zakupu amunicji artyleryjskiej dla sił zbrojnych Ukrainy poza Unią Europejską i przeznaczają na to setki milionów euro. Czyli ta tajna operacja w Indiach, która była dosyć jawna, się nie udała. Nie wiadomo, tego akurat nie wiemy, natomiast wiemy, że kraje Unii Europejskiej uczestniczące w czeskiej inicjatywie zebrały już całą kwotę niezbędną do zakupu 800 000 pocisków dla sił zbrojnych Ukrainy.
To No może właśnie, to jest nadwyżkę ta przeznaczą kwestia. jeszcze na fabrykę dodatkowo w tych Czechach. Znaczy, no wygląda, że zebrali więcej, zbiorą więcej. Nie wiadomo do końca, ile Niemcy się składają, ile się Mhm. dokładają, natomiast już w tym momencie tam była prawie zebrana cała kwota, te 1,5 miliarda, to też ciekawe. Mieliśmy wypowiedzi Francji, wcześniej Belgii, Holandii, innych krajów, Kanady. Czech też, tak, i tutaj każdy gdzieś jakąś cegiełkę dorzucił. Niemcy jako ostatni, to też ciekawe, się dorzucają. I to też pokazuje tak, że oni pomagają, ale tak lubią być na końcu tej pomocy. Okej. Natomiast Nie mają wyboru. urzędniczka Departamentu Skarbu USA Anna Morris, która jest odpowiedzialna za nadzór nad wdrażaniem sankcji, odwiedzi Wiedeń, bardzo ważna wizyta w dniach Dzisiaj. 7-8 marca i spotka się z austriackimi urzędnikami, przedstawicielami Raiffeisenbank International. Tak podał Reuters i tu w związku z ambasadą USA w Austrii zakłada się, że strona amerykańska zwiększy presję na największy bank zachodni działający w Federacji Rosyjskiej, czyli tutaj ten bicz ukręcony na Raiffeisen wciąż działa i te dociskanie jest coraz mocniejsze. No, bardzo dobrze. Tak, to bardzo ważny bank dla Rosjan. Mhm. Duże nieszczęście by się wydarzyło, jeżeli Raiffeisen wycofałby się faktycznie z Rosji. Robią wszystko, żeby się nie wycofać, natomiast no widać, że Amerykanie są też zdesperowani i tutaj mają mocne karty, żeby Austriaków przekonać. Jeżeli by wypadły takie dwa duże kontrakty, czyli Raiffeisen i OMV, czyli te dwie firmy przestałyby handlować, zarabiać na kontaktach z Rosją, no to będziemy mieli pewne domino, tak. Tutaj w tym momencie chyba tak zostanie coraz mniej tych firm takich istotnych, europejskich, a będziemy widzieć, że wycofują się pozostałe. Okay. Dobrze, my sobie teraz przejdziemy do informacji dotyczącej Ukrainy, ponieważ mamy wypowiedź ze strony Ukrainy. Tak podaje Reuters. Ukraina zamierza przeprowadzić kontrofensywę w 2024 roku. Tak, Reuters podaje za dowództwem wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Bardzo sympatycznie. Prezydent Francji Macron zaprosił dwóch swoich poprzedników, aby Holanda i Sarkozy'ego do Pałacu Elizejskiego, aby omówić z nimi sytuację na Ukrainie. Jak myślisz, dlaczego poprzednicy? Większe doświadczenie, większa znajomość Rosji? Nie, myślę, że tutaj, wiesz co, dosyć poważnie chyba jednak Francuzi, pomimo tego, że Niemcy z tego szydzili, chcą włączyć się w pomoc dla Ukrainy i szuka, moim zdaniem to jest ruch, który będzie szukał ponad takiego partyjnego i ogólnonarodowego wsparcia dla jego działań. On teraz ma pomysł, żeby. No tu jest znowuż na jakiś komentarz taki bardziej geopolo, ale jest pomysł, żeby Francja bardziej się zaangażowała i to jest pomysł Macrona. Jego wypowiedzi są coraz bardziej jastrzębie w stosunku do Ukrainy i teraz, ponieważ on chce się spotykać z poprzednimi prezydentami, no szuka moim zdaniem, a to jest jego ostatnia kadencja, szuka wsparcia do jakichś swoich działań, być może właśnie zwiększenia zaangażowania Francji w konflikcie z Rosją. Okej. Dobra, to lecimy dalej. Mamy informację, słuchajcie, z Bułgarii. Bułgaria rozpoczęła wysyłanie 100 transporterów opancerzonych na Ukrainie, to było wcześniej zakontraktowane. Tak, a Gazprom domaga się odzyskania 930 milionów dolarów od polskiego Orlenu i Europolu Gaz, do którego należy odcinek gazociągu Jamał-Europa. Wśród oskarżonych wymienia się również kilka innych firm. No i tu mówiliśmy już o tym wcześniej, że nawet jeżeli się domaga, a no i by tam rosyjskie sądy ustanowiły, to
tylko mogą skonfiskować ten majątek Orlenu w Rosji, tak? Nic więcej. Tak, wiesz co, no tutaj są zarzuty wobec Ernst Younga, wobec innych firm, tak, tutaj finansowo-konsultingowych. W listopadzie 2023 rosyjski sąd nałożył, przypomnijmy, na Europol Gaz grzywnę w wysokości $1,5 miliarda. Zabroniono również kontynuowanie postępowania Polakom z Gazpromem w sztokholmskiej izbie handlowej. Według sądu Europol Gaz wszczął postępowanie w szwedzkim arbitrażu, żądając $1,5 miliarda od spółki zależnej Gazpromu. Ta odwołała się do rosyjskiego sądu, który powiedział, że nie ma uczciwego procesu poza Rosją. I w tym momencie wygląda to tak, że Gazprom w Rosji rozpoczął kilka takich sporów sądowych, między innymi z czeskim Net4Gas, holenderskim Gazin Transport Service, z Niemcami. No tego dużo będzie taka batalia przez następne lata sądowa w Europie i sądowa w Rosji. Rosja w mojej opinii jest na przegranej pozycji. No i okej. I tym zakończamy w tym momencie serię shortów, kubeczki. Ja już podaję. Mamy jeszcze prośbę taką do ciebie, Mateusz, przysuń sobie troszeczkę mikrofon, bo gdzieś ci gubi go. Właśnie go wyrwałem. Tak. Będę jak Freddie Mercury dzisiaj z pałąkiem. To wiesz co, podaj pierwsze hasło, a ja sobie go tu poprawię. Pierwszy człon hasła, słuchajcie, w naszym konkursie codziennym to jajko. Jajko. Dobrze, zapamiętujemy. Jajko, ja tylko jeszcze informacyjnie wrzucam zapowiedź piątkowego programu. Niestety pasek nam troszeczkę zasłania, natomiast bardzo ciekawa rozmowa o tym, jak będzie wyglądało IT w Rosji, cała infrastruktura, jak wielkie problemy będą z tym mieli Rosjanie, gościnnie nasz widz. Nasza społeczność, Przemysław Jarocki. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę dobra rozmowa. Więc te rzeczy mamy omówione. A teraz przechodzę do dłuższej informacji. Słuchajcie, Rosjanie to chyba już słyną z bardzo celnych strzałów w swoje stopy. No i tu mamy kolejny przykład tego. Do problemu w Rosji w handlu zagranicznych spowodowanych sankcjami dodano jeszcze jeden. Jak wynika z raportu analitycznej SIA Intelligence, niezawodność transportu morskiego w 2024 roku spadła do najniższego poziomu od czasu pandemii. Doprowadzi to do wzrostu cen towarów na całym świecie. To jest ostrzeżenie ekonomistów i logistyków. Czyli możemy się spotkać z podwyżkami wielu produktów. Sea Intelligence analizuje ruchy statków ponad 60 przewoźników na 34 głównych szlakach handlowych. W styczniu w związku z atakami Huti w Jemenie na statki na Morzu Czerwonym niezawodność rozkładów transportu na całym świecie spadła do 51,6%, najniższego poziomu od września 2022, kiedy branża logistyczna nadal wychodziła z kryzysu popandemicznego. W raporcie zauważa się, że zasadniczo całe ożywienie branży osiągnięte od zakończenia pandemii poszło na marne. W związku z koniecznością obrania alternatywnej trasy omijającej Morze Czerwone i kanał Sueski, przez które przechodzi 15% światowego handlu morskiego oczywiście, statki zaczynały docierać do portu docelowo średnio z 6-dniowym opóźnieniem. Dotknie to także, słuchajcie, Rosję, gdzie przez kanał Sueski wiele towarów z Chin trafiało do portów w Petersburgu i Noworosyjsku. Rosyjscy detaliści X5 Group, Detskimir i tym podobni ostrzegali już pod koniec roku 2023, że borykają się z ciągłymi niedoborami towarów z Chin i zmuszeni są przenieść dostawy na trasy dalekowschodnie, które już wykorzystują limity przepustowości. I ja teraz Wam przypominam, przeciążenia linii kolejowych, przeciążenia portów dalekowschodnich, no i powiązania właśnie z tymi atakami Huti.
no sami sobie strzelają po raz kolejny w stopę. Chcieli troszeczkę utrudnić całemu światu, no i utrudniają, ale jednocześnie szkodzą sobie sami, a w tym momencie to oni mają największy problem z logistyką i brakiem dostępności towarów, więc no brawo, brawo. Tak, no tutaj jakby to można skomentować. Wydaje się, że z jednej strony Rosjanie są skazani na Chiny, natomiast przez tą sytuację na Morzu Czerwonym zarówno Chiny, jak i Rosja tracą. I to jest też takie paradoksalne, bo wydaje się, że za tymi atakami czy sojusznikiem Iranu i Huti są Rosjanie, tak? Ostatni też uszkodzony kabel, no wygląda, że to nie jest robota Huti. Bo to Raczej nie jest, mają takich specjalistycznych nurków, nie? Wiesz co, no to trzeba zejść poniżej 50 metrów. To są roboty takie podwodne. No można oczywiście na fantazji to spróbować zrobić, no ale wydaje się, że to jest, jeżeli już, no to sprawa Rosjan lub jakiegoś innego kraju, który posiada takie po prostu jednostki. Tak? Tutaj posiadają oczywiście Rosjanie, Amerykanie, nawet Polacy. Natomiast jeżeli chodzi o Hutich, no jakoś to słabo widzę, ale oczywiście nie można też tego wykluczyć. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do informacji z Chin, bo mówiłeś odnośnie tutaj tych problemów, natomiast ja powiem, że i pomimo tych problemów okazuje się, że obroty pomiędzy Rosją a Chinami rosną. Tak. Rosną w styczniu i w lutym i tu można się zastanawiać, co by było, gdyby tych problemów nie było, bo podejrzewam, że tutaj byśmy mieli jeszcze większe wzrosty. Na ten moment, jeżeli chodzi o styczeń-luty 2024 i wymianę handlową, to mamy wzrost o 9,3% i wymiana wyniosła 37 miliardów dolarów. Tak podała Generalna Administracja Celna Chin. Tutaj mamy dane zarówno dotyczące eksportu, jak i importu. Eksport z Chin do Rosji w ciągu 2 miesięcy wzrósł o 12,5% do prawie 17 miliardów dolarów, a import Rosji do Chin zaledwie 6% do 20 miliardów dolarów. I widzimy, że nadwyżka Rosji kolejny miesiąc i to jest kolejny rok, kiedy niebezpiecznie się kurczy, bo w tym momencie za 2 miesiące wynosi 3,4 miliarda dolarów. No i tutaj, jeżeli byśmy to ekstrapolowali na cały rok, no to trzeba by się spodziewać 15-16 miliardów dolarów, bardzo mała nadwyżka Rosji. Widzimy, że te towary chińskie cały czas płyną, pomimo właśnie tych problemów, na Morzu Czerwonym do Rosji. Natomiast jeżeli te problemy by ustały i ożywienie w Chinach by się pojawiło, no to możemy się spodziewać jeszcze zwiększonego tego chińskiego eksportu. I teraz tutaj dla przypomnienia, jeżeli ktoś być może pierwszy raz ogląda nasze programy, większość importu Chin z Rosji to ropa naftowa i węgiel. Do Chin importowany jest również gaz ziemny, ruda miedzi, drewno, paliwa, no ostatnio to mniej będzie, i owoce morza. W drugą stronę Chiny eksportują do Rosji samochody, smartfony, sprzęt przemysłowy, specjalistyczny, zabawki, obuwie, komputery, inne towary, a więc widzimy to tak trochę jak w takich grach, że macie tak jakiś tam obszar i tam się surowce wydobywa, plus jeszcze żywność tutaj nie jest wymieniona, bo jeszcze Rosjanie ostatnio dosyć dużo żywności też wysyłają innej. Jeżeli chodzi o obroty handlowe, to warto zauważyć, że na koniec 2022 mieliśmy wzrost prawie 30% do 190 miliardów, w 2023 wzrost o 26% do 240 miliardów, no i w tym roku prawdopodobnie kolejny wzrost. No i tutaj, tak jak kiedyś już zapowiadaliśmy, grozi to wyrównanie, czyli że ta nadwyżka będzie się zmniejszać i być może zniknie. Tak naprawdę zapowiadaliśmy to pod koniec zeszłego roku, natomiast rubel się troszeczkę umocnił. Tak, nie? Gdyby nie rubel, tak.
Tak, bo teraz wiesz, teraz pomaga troszeczkę ustabilizowany rubel z jednej strony, a z drugiej strony przeszkadza to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, bo te towary chińskie wtedy są po prostu droższe. Tak, ale to jeszcze jednym zdaniem, jeżeli przeważy ta wajcha na drugą stronę, no to w Rosji zacznie brakować rubla, bo będą dostawali mniej, to znaczy juana, bo będą Rubla? Rubla nie jest. juana, przepraszam, Tak, tak. bo zaczną sprzedawać towar, dostaną juany, ale będą chcieli kupić za juany więcej towaru niż mają tych juanów, nie? Więc to się bardzo niebezpiecznie zmieni w sytuację trudną dla Rosjan. I tu cały czas się zbliżamy do Znaczy tego. to uzależnienie, my mówiliśmy w takim dłuższym naszym chyba sobotnim programie, że ci ekonomiści nawet kremlowscy bardzo obawiają się tego uzależnienia, natomiast widzimy, że ono po prostu postępuje. Tak, jeżeli ktoś nie Dużo nie widział, mówić. wywiad z soboty, to znaczy nasz program na podstawie raportu, chyba Aleksander Knobel się nazywał ten ekonomista, tam on wskazał jako jeden z większych problemów dla Rosji właśnie ten temat wymiany handlowej z Chinami i to uzależnienie się od Chin. A teraz przejdźmy do następnego materiału. Rosyjscy urzędnicy przygotowują się do kontynuacji wojny na Ukrainie do 2030 roku, ale nie tak jak myślicie, że robią jakieś zapasy czy coś, raczej przygotowują się psychicznie. Wojna na Ukrainie będzie trwała latami i zakończy się dopiero wraz z odejściem Władimira Putina od władzy. Przygotowują się do tego przedstawiciele rosyjskiego rządu. Według jednego z prominentnych senatorów wojna będzie trwała do 2030 roku. Do tego czasu Putin nie opuści kraju i jest twarzą tej wojny. Dopóki Putin będzie u władzy, ani północny okręg wojskowy się nie skończy, ani oni, przedstawiciele Zachodu, nie cofną się. Będziemy więc tu długo. Według niego działania wojenne mogą trwać przez kolejne 3 do 5 lat. Wszystko wtedy się zatrzyma, a potem całkowicie zniknie, po prostu nie będzie się tlić, przewiduje urzędnik. Będziemy prowadzić te działania bojowe z okopów przez bardzo, bardzo długi czas. Ten konflikt będzie się ciągnął latami. Pamiętajcie moje słowa, mówi jeden z deputowanych Dumy Państwowej. Jednocześnie urzędnicy rządowi zauważają, że są już przyzwyczajeni, w cudzysłowie, do wojny. Na początku ja i moi koledzy omawialiśmy to bez przerwy, będąc na bieżąco ze wszystkimi doniesieniami. Teraz wręcz przeciwnie, jesteśmy głęboko pochłonięci sprawami osobistymi i obowiązkami zawodowymi. A teraz przygotowujemy się do wyborów prezydenckich. Według niego wśród jego kolegów i znajomych nie ma zwyczaju rozmawiać o depresji i wypaleniu zawodowym w związku z tym, co działo się przez ostatnie 2 lata. Bardzo mnie ujęło to zdanie, że on tak podkreślił, że nie rozmawiamy o depresji i wypaleniu zawodowym. Ja gdyby nie miał depresji i wypalenia zawodowego, to na pewno bym o tym nie wspominał. Jednak nadal pojawia się zmęczenie. Panuje przygnębiające poczucie, że operacja specjalna nigdy się nie skończy, że na pewno potrwa długo, mówi jeden z urzędników, dodając, że nie ma nadziei na zakończenie wojny w najbliższej przyszłości. I to jest, powiem Ci, ciekawe, bo to pokazuje nam troszeczkę sytuację tych takich urzędników, którzy nie są, wiesz, na pierwszej linii władzy, nie są propagandistami, po prostu mają takie poczucie przemęczenia i beznadziei tą sytuacją. To jest ciekawa informacja. Tak, ja mówiłem, że wiesz, będzie zmęczenie po jakimś czasie zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie rosyjskiej. Wszyscy jak gdyby koncentrowali się na tej Europie, że tutaj moim zdaniem Europa to może się przyzwyczaić, ale jakiegoś zmęczenia wielkiego to nie będzie, no bo nie ponosi kosztów, tak? Koszty ponosi Ukraina tej wojny i Rosja, tak? To są kraje, które ponoszą wymierne koszty. Ukraina oczywiście z wiadomych względów, bo tam się ten konflikt odbywa, a Rosja ze względów nie tylko na konflikt, ale również na sankcje, tak? Które ją dotyczą. A my sobie przejdziemy do tematu banków, bo okazuje się, że pojawił się nowy faktor, nowy czynnik, który będzie powodował, że banki zaczną zmniejszać kredyty ninja z uwagi na zwiększone ryzyko upadłości konsumenckiej. Takie mamy zapowiedzi ze strony banków, jak i również organizacji mikrofinansowych,
które zaczynają odmawiać udzielania Rosjanom kredytów i pożyczek. Teraz, oceniając potencjalnego kredytobiorcę, instytucje kredytowe będą musiały brać pod uwagę prawdopodobieństwo jego bankructwa. W efekcie liczba udzielanych pożyczek, tutaj eksperci tak podają, spadnie prawdopodobnie o kolejne 20-30%. Do końca 2023 na etapie rozpatrywania wniosku instytucje kredytowe kalkulowały możliwość niewykonania zobowiązania przez kredytobiorcę w przypadku opóźnienia powyżej 90 dni i to był główny ten czynnik, który był brany pod uwagę, ale teraz muszą uwzględniać w scoringu prognozę, która ocenia prawdopodobieństwo upadłości osoby fizycznej. Taka innowacja była potrzebna w związku z rozpowszechnianiem się procedury i coraz większą popularnością procedury upadłościowej dla osób fizycznych. Upadłość konsumencka stała się bardziej dostępna po wprowadzeniu w 2020 procedury uproszczonej, pozasądowej i jest jeszcze też sądowa i rozszerzeniu co się wydarzyło w listopadzie 2023, więc niedawno, kryterium jej stosowania. W tym momencie obywatel rosyjski może ubiegać się o ogłoszenie upadłości pozasądowej, czyli tej uproszczonej, jeżeli całkowita kwota jego zadłużenia wyniesie powyżej 25 000 rubli, a nie więcej niż 1 000 000 rubli, czyli tu dosyć dużo osób teoretycznie mogłoby skorzystać. W przypadku tych wyższych, to wtedy wchodzi ta już sądowa procedura. W 2023 roku do upadłości pozasądowej zgłosiło się 16 000 osób, a więc na razie widzimy mało, natomiast banki obawiają się, ponieważ to jest 2 razy więcej niż rok wcześniej i tu się obawiają po prostu wysypu tych upadłości. I w związku z tym dużych problemów, jeżeli chodzi o spłacanie tych kredytów. Ogólnie rzecz biorąc, od września 2020 do grudnia 2023 30 000 Rosjan, to jest 11 miliardów rubli. Eksperci tutaj spodziewają się kilkukrotnego przynajmniej zwiększenia tych upadłości. My o upadłościach będziemy, słuchajcie, mówić po południu w komentarzu, ale nie upadłościach osób fizycznych, a firm. Bardzo ciekawy temat, już teraz zapraszamy na godzinę 17 na komentarz. A tutaj dotyczące jeszcze rzeczy banków, w tym momencie banki i instytucje finansowe wdrożyły prognozowanie bankructwa. Ocena dokonywana jest na podstawie zgromadzonych już informacji o ponad 1 milionie przypadków upadłości rzeczywistej, w tym upadłości sądowej. I tu czytamy dalej. Algorytmy sieci neuronowych umożliwiają przewidywanie wystąpienia podobnego zdarzenia dla wszystkich kredytobiorców z dużą wiarygodnością. Te sieci neuronowe skąd mają? Nie wiem. Specyficznym wyznacznikiem klientów, którzy mogą stać się bankrutami, są m.in. zmiana wzorca zachowań, częstotliwość zaciągania kredytów w ostatnich latach, dynamika wzrostu całkowitej kwoty zadłużenia oraz zmiana częstotliwości wchodzenia w krótkoterminowe, tak zwane techniczne zaległości. Myślę, że to są osoby i one mają te sieci neuronowe w głowach i mówią: o, tu widzimy. Śmierdzi mi tu bankructwem. Tak patrzy na te papiery, mówi: o. Tak od roku nie spłaca, tak? Coś chyba jest nie tak. Czuję pismo nosem. Skończyłeś? To przejdźmy dalej. Słuchajcie, coś dla fanów szachów. Rosinfo Monitoring dodał Garego Kasparowa do listy terrorystów i ekstremistów. Jak podaje strona internetowa agencji, Rosinfo Monitoring dodał mistrza świata w szachach i polityka opozycji Garego Kasparowa do listy terrorystów. Lista organizacji i osób, w odniesieniu do których znajdują się informacje o ich zaangażowaniu w działalność ekstremistyczną lub terroryzm, obejmuje osoby zaangażowane w sprawę z artykułów ekstremistycznych Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Nazwisko Kasparowa ma na liście gwiazdkę. Oznacza to, że wszczęto przeciwko niemu sprawę z artykułu o terroryzm.
W 2005 roku Kasparow zakończył karierę sportową i zaczął angażować się w działalność polityczną. Brał udział w szeregu ruchów opozycyjnych. W 2022 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uznało Kasparowa za zagranicznego agenta. Garry Kasparow jest 13-krotnym mistrzem świata w szachach, 8-krotnym zwycięzcą światowych olimpiad szachowych w kadrach narodowych ZSRR i Rosji oraz arcymistrzem 11 razy. Został uznany za szachistę roku. Widocznie Putin nie lubi innych mistrzów szachów 5D. Tak mi się wydaje. Ja skończyłem. Krótki miałem materiał. Drugą część. Już 30 minut, większość pisarzy chcecie 30 minut, a więc następnej wiadomości nie przeczytam. Przeczytam ją jutro, a ty podasz drugą część. Okej. No dobra. W takim razie pierwsze słowo było takie, a drugie to będzie zbóg. Musicie sprawdzić, jak się pisze zbóg. Żeby nie było błędów ortograficznych. W takim razie ja ze swojej strony dziękuję. Jutro już będzie ankieta dotycząca CEPA. Dzisiaj wybraliście, że wiadomości mają trwać 30 minut, a więc skończymy naszą ankietę. 35% tak głosowało. My ze swojej strony dziękujemy. Jutro pojawi się informacja na temat Indii, które nie chcą rosyjskiej ropy. Przynajmniej część indyjskich firm zaczyna odmawiać. Dosyć ciekawa informacja, którą mieliśmy na koniec, ale ją podamy jutro. Miłego dnia Wam życzymy. Widzimy się o 17:00. Cześć. Cześć. Dzisiaj ja nie klikam, więc ty klikasz, bo zawsze ci ten... Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.